Halina i szyjemy dzisiaj letnią lnianą bluzkę z modnymi zaszywkami. Nie planowałam dzisiaj szyć. Jest dzisiaj niedziela i dzisiaj będzie od 37 do 39 stopni, w zależności jakiej pogodzie wierzyć. Więc absolutnie nie miałam dzisiaj planów nakładać makijażu, spędzać dnia przy maszynie do szycia, ale z drugiej strony nie planuję też nigdzie wychodzić w ten upał, więc zaraz włączam wentylator i po prostu spędzę sobie ten dzień wewnątrz. Ale wczoraj byłam w moim lumpeksie i nie wierzę, co znalazłam. Marzyłam o tym, żeby to znaleźć, bo od dawna w głowie miałam uszycie bluzki, o której zaraz Wam opowiem. I znalazłam len. Znaczy, wydaje mi się, że to jest len. Znaczy, to musi być len, bo podpalałam ten materiał i on się pali, a nie topi. Natomiast czy to jest 100% len, czy to jest na przykład len i wiskoza, no nie mam pojęcia. Jest dosyć taki już na pewno zmiękczony, ale wydaje mi się, że to może być 100% len. No i z tego lnu uszyję bluzkę. Bardzo modną bluzkę. Przynajmniej modne to wszystko było zeszłego lata. Myślę, że nadal jest. Jest to bluzka z takimi drobnymi zaszywkami. One po angielsku nazywają się pin-tucks. Po polsku jest to po prostu szczypawki, małe zaszewki. Taką bluzkę na YouTubie szyła m.in. Jedna z dziewczyn, które oglądam, Sydney Graham. Taką sukienkę szyła też na przykład From Carly B. I wiem, że jest dostępny wykrój do tego typu jednocześnie bluzki i sukienki, bo te dziewczyny używały tego samego wykroju, ale ja narysuję go sama, to chyba nie może być trudne. Do wyrysowania użyję podstawowej formy bluzki w takim okrojonym, trochę prostszym formacie. No i polega to na tym, że na zwykłym kawałku materiału w prostokącie najpierw się robię zaszewki, a potem dopiero przykładam wykrój, odrysowuję i wycinam. No ale zaraz to wszystko zobaczycie. Mam nadzieję, że to będzie szybki projekt i że za bardzo się w tym upale nie umęczę. Zaczynamy! Najpierw biorę się za narysowanie prostego wykroju. Bazuję na uproszczonej podstawowej formie bluzki, którą opracowałam na podstawie własnych wymiarów, korzystając z tutorialu, do którego link znajdziecie w opisie. Ten wykrój modyfikuję, poszerzając go na bokach o 1,5 cm. Dodatkowo rysuję 1,5 cm zapas na szew, ponieważ całą bluzkę będę zszywać szwem francuskim. Otworów na ręce nie poszerzam, ponieważ będą wykończone lamówką ze skosu. Sam wykrój rysuję tylko do wysokości 32 cm, resztę wykroju wyznaczę już bezpośrednio na materiale. Zrobię sobie te zaszewki, te pin-tucks, najpierw na takim skrawku materiału jakimś tam roboczym. Bo to jak powinno się to robić, to jak widziałam, jak dziewczyny to robiły na YouTubie, no to rysowały wszystkie linie. Nie tylko linie zagięcia, ale też linie szycia. Natomiast ja, żeby sobie ułatwić, chcę narysować tylko linię zagięcia, żeby równo zgiąć sobie materiał. Natomiast szerokość tych zaszewek chciałabym ustalić jako po prostu szerokość mojej stopki. Więc ja sobie teraz przyszyję, ustawię sobie ogranicznik w maszynie od razu przy końcu stopki i zobaczę, jakiej szerokości są te zaszewki wtedy. I tak naprawdę będę mogła wtedy wyrysować dużo mniej linii. Więc popróbuję sobie teraz na roboczym skrawku materiału, jakie szerokości mam mieć zaszewki, w jakich odstępach te zaszewki mają być.
I dopiero zgodnie z tym wyrysuję na właściwym kawałku materiału te wszystkie linie zagięcia. Tak to wygląda po zaprasowaniu. Teraz sprawdźmy, ile jest między jedną linią a drugą. Między 3 a 3,5. Coś gdzieś mi się ewidentnie przesunęło. Więc może ja po prostu będę rysować te linie co 3 cm. Czyli od linii zgięcia do linii zgięcia będzie 3 cm. Super to wygląda. Odmierzam odcinek materiału o długości około 60 cm z niewielkim zapasem. Nie będzie to jeszcze ostateczna długość bluzki, tę ustalę później. Na szerokość również nie przycinam jeszcze tkaniny. Od górnej krawędzi odmierzam 36 cm i zaznaczam tę linię, ponieważ właśnie na niej zakończę szycie wszystkich zaszewek. Pierwszą linię złożenia zaszewki wyznaczam 10 cm od brzegu materiału. Jak widzicie, kupiłam sobie kredę krawiecką, ale zupełnie nie mogę się do niej przekonać. Jest dla mnie za mało precyzyjna, dlatego wracam do mojej sprawdzonej kredki pastelowej. Kiedy wszystkie linie są już wyznaczone, składam materiał dokładnie na linii, spinam klamerkami i przeszywam wszystkie zaszewki jednym ciągiem. Zrobiłam zakładki na przodzie. Wydaje się to małe, ale się dosyć rozciąga ten materiał, także po zaprasowaniu myślę, że będzie ok. Teraz najbardziej satysfakcjonująca czynność, czyli prasowanie tego. Liczbę zakładek zrobiłam parzystą, bo na środku one się będą rozchodzić na zewnątrz, ale to zaraz zobaczycie. Łącznie wykonałam 28 zaszewek, więc odliczam połowę i od tego miejsca rozprasowuję je na przeciwne strony. Daje to super efekt symetryczności.
Dopiero teraz odrysowuję właściwy wykrój na materiale, już z uszytymi zaszewkami. W ostatniej chwili stwierdziłam, że podkrój pachy z przodu jest jednak zbyt głęboki, więc delikatnie zmniejszam jego wycięcie i koryguję linię wykroju. Jeżeli bym po prostu wycięła teraz bluzkę, no to wszystko mi się oczywiście rozplącze, więc co zrobię teraz, to tam gdzie wykrój przecina mi moje zaszewki, no to wokół tego sobie objadę prostym ściegiem po prostu. Może takim gęstszym, zrobię na 2. I wtedy nie powinny mi się rozplątać te szycia na zaszewkach. Przyszywam materiał gęstym ściegiem około 2 mm poniżej narysowanej linii cięcia. Dzięki temu mogę bezpiecznie wyciąć elementy wykroju, nie martwiąc się, że zaszewki, nad którymi spędziłam tyle czasu, będą się rozplątywać. Tył bluzki składa się z 2 elementów, dlatego na każdym z nich wyznaczam i przeszywam po 14 zaszewek dokładnie w taki sam sposób. Wystające nitki na końcach zaszewek przeciągam na tę stronę, która po rozprasowaniu będzie schowana pod zakładką. Następnie wiążę je na supełek i obcinam nadmiar. Technicznie nie było to konieczne, ponieważ końce zabezpieczyłam ryglem, ale chciałam dodatkowo wzmocnić szwy i mieć pewność, że nic nie zacznie się pruć podczas użytkowania. Tył zeszyję sobie szwem francuskim i tutaj gdzieś od tego miejsca będzie rozporek na plecach aż do szyi z guziczkiem. Dobra. W miejscu, w którym zaczyna się rozporek, nacinam materiał, aby uwolnić go spod szwu francuskiego. Następnie dwukrotnie podwijam brzegi rozporka do środka, zaprasowuję i przeszywam. Sam początek rozporka dodatkowo wzmacniam, wykonując kilkukrotne przeszycie do przodu i do tyłu.
Teraz mogę wyciąć elementy tyłu i połączyć je z przodem w ramionach oraz po bokach. Oczywiście również szwem francuskim. Tutaj przydarzyła mi się mała wpadka. Na jednym boku przód okazał się nieco krótszy od tyłu. Wyrównam to później. Nic wielkiego się nie stało. Takie rzeczy się po prostu czasem zdarzają. Wykończyłam otwory na rękę lamówką i teraz pokażę Wam, jak wykończę dekolt. Tu jeszcze nie jest zaprasowane, więc troszkę odstaje, trochę jest brzydko, to nie zwracajcie uwagi. Ale tak, zrobiłam lamówkę wyciętą ze skosu, tylko zrobiłam ją trochę inaczej, dlatego że jak normalna lamówka jest zagięta z obu stron do środka, tak tą lamówkę tak naprawdę zagięłam tylko raz. Czyli tutaj jest taki dłuższy kawałek i tutaj jest po zagięciu krótszy kawałek. A to dlatego, że jak po prostu będę to przyszywać, to chciałam uniknąć jakichś tam większych zgrubień, bo tutaj przez te zakładki i tak jest dosyć grubo materiału. Jak to podwijam pod spód, to tego materiału się robi jeszcze więcej. Więc stwierdziłam, żeby tyle tego wszystkiego tutaj nie było, no to po prostu sobie przyszyję tak. Potem zrobię podszycie brzegowe od strony tej lamówki, potem odetnę cały nadmiar i dopiero zawinę do środka. Czyli powinnam tutaj stracić około pół centymetra, tak jak się spodziewałam. No i przede wszystkim ta lamówka troszeczkę będzie cieńsza niż byłaby zwykle, jakbym nie odcięła tego nadmiaru. Lamówkę przyszywam około 5 mm od krawędzi dekoltu. Następnie wykonuję podszycie brzegowe, czyli przyszywam zapas na szef na stronę lamówki w odległości około 1 do 2 mm od pierwszego szwu. Obcinam nadmiar zapasu na szef. Zawijam lamówkę do środka, chowając wszystkie surowe brzegi, a następnie przeszywam ją około 5 mm od krawędzi dekoltu. Dół bluzki wykańczam szerszą lamówką w ten sam sposób. Na końcu rozporka z tyłu wykonuję małą pętelkę, przyszywam guzik i voilà! Bluzka jest gotowa. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy skusicie się na uszycie takiej bluzki. Naprawdę serdecznie ją polecam, bo wbrew pozorom nie jest to trudny projekt. W opisie filmu znajdziecie wykrój od Frux Studio, o którym mówiłam wcześniej. Jeśli nie czujecie się pewnie z samodzielnym skonstruowaniem takiej bluzki, możecie śmiało z niego skorzystać. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. To naprawdę bardzo pomaga i motywuje mnie do tworzenia kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!